Dzień dobry. Jak tam u Was? Pogoda dopisuje? Ja myślę, bez względu na to, czy jesteście w domu, czy na wakacjach, wszystko jedno. Pogoda ducha, to jest najważniejsze. Ale wczoraj jeszcze byłem w sklepie i znalazłem to, co tutaj piję, czyli herbatę. Wiecie, że ja jestem herbaciany, nie kawowy. Taki czaj. I to są takie kwiatki. To nazywają Mountain Tea. Kupiłem, wezmę do domu taką herbatkę prosto z Albanii. Wiecie, co jest fajne też? O poranku jak chodzę po tym ciepłym tarasie. Moje nogi mają się super. Moje oczy również. Kto przyjeżdża do Sarandy i Ksamilu? Jakie narodowości? Cała Europa. Ja nie będę wymieniał narodowości, z którymi miałem taki kontakt werbalny. Od północy na południe Europy i na zachód, no i oczywiście na wschód. Z tymi cenami to jeszcze nie jest tak źle w porównaniu do innych destynacji w Europie. Zjeść tutaj możesz z napojem za 10 euro. Hotel przed sezonem z widokiem w pierwszej linii brzegowej bez problemu za 30 euro można ogarnąć. Gorzej już jest z miejscem na plaży, ponieważ zdawałoby się, że miejsca na plaży jest ogrom, ale przy takiej liczbie turystów napływających do Albanii z całej Europy, z całego świata, to tych miejsc stosunkowo jest niewiele, a ceny są ogromne w moim przekonaniu, bo jeżeli na wysoki sezon oni mówią 25 euro za secik na plaży, to wydaje mi się kosmos. Na poprzednich odcinkach pokazywałem Wam wiele rozpoczętych prac budowlanych, a daleko nie... Słuchajcie, no przechodzę, zobaczcie tam w tle. Na deptaku w Sarandzie. To tak, żeby nie być gołosłownym, gdybyście gdzieś tam przeoczyli jakiś odcinek. No i co w związku z tym? A w związku z tym to, że idziemy teraz do pośrednika zajmującego się sprzedażą nieruchomości i postaram się Wam przybliżyć nieco ceny takich w różnych lokalizacjach takich nieruchomości. Czy będzie możliwość, tak wiecie, bez umówienia wskoczyć na jakiś apartament? Przekonamy się za chwilę. Ale z gościem jestem umówiony, więc może coś ogarniemy. Ale się dzieje, moi drodzy.
już czekam z panem na transport. Jedziemy oglądać, nie będę wam pokazywał śmietnika, jedziemy oglądać apartament. To, co wam mówiłem, byście też mieli jakąś taką ocenę tego, jak nieruchomości w Sarandzie stoją. Taki widok z apartamentu. No i zobaczcie, nie jest tak daleko do publicznej plaży i do deptaka, bo to jest tam. Duży balkon. Wow. Kurczę, ja to muszę jeszcze w środku zobaczyć. O piernicze, ciekawe ile to ma metrów. Dobra, oglądamy w środku. Pani właścicielka, bardzo ładnie urządzone. Płytki na podłodze. Nie, elegancko. Can I watching it? Dobra, tu mamy mały pokój. Tu mamy sypialnię. Okej, i jeszcze, czekajcie. Przy sypialni jest łazienka. Powiem wam, fajnie to jest urządzone. Wygląda dobrze, wygląda dobrze. Ciekawe, czy cena jest dobra. Idziemy dalej, tu też jest łazienka. Jak rozmawiałem podczas dojazdu tutaj, to pan mi mówił, że można to remontować, ale ja tu nie widzę, ewentualnie jakieś odświeżenie. Drzwi, klimatyzacja. Nie, no bardzo ładnie zrobione. Tylko jeszcze muszę dopytać co do parkingu, jak tu z parkingiem jest i z tym balkonem, bo ten balkon jest chyba dzielony z kimś. Zaraz dopytam. I ten balkon jest tylko do tego mieszkania. Nawet jak to mówią, dirty kitchen tu jest. Tyle, że koło drogi, no. Nie jest tak źle, jeżeli chodzi o wyjście, bo to jest drugie piętro. A tutaj jeszcze wam pokażę, bo nie wiedziałem, gdzie się wchodzi. To jest takie wejście do pokoju dziecięcego, przepraszam. O, tu jest też balkon. No, apartament 23, jest winda, ale do modernizacji, nie działa. Pokażę wam również klatkę schodową, no ona wygląda tak, ta klatka schodowa. No, coś tu nie pykło. Trzeba by było bardziej się zainteresować tą dzielnicą, ale wygląda to, przyznacie, dobrze, nie? Jeżeli chodzi o widok, no kurde, pięknie. To wygląda dobrze. Czekajcie, bo zabłądziłem. Poszedłem do piwnicy. Yes. Dobra, jeszcze z zewnątrz rzut oka, jak to wygląda. Budynek jest z 2011 roku. O, tam drugie piętro, to bez tej zasłonki. Nieźle, nie? Dobra, teraz udajemy się już do centrum Sarandy. Ja myślę, że apartament, w którym żeśmy byli, to ten jest taki różowy i obok tego różowego też taki, nie wiem czy to potraficie, tak, jest jeden, drugi i ten trzeci. Bardzo fajna lokalizacja. Jeśli wam się podobało, zostawcie subskrypcję, lajka, dzwoneczek, a jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, postaram się wam pomóc. Jeżeli
chodzi o kwestie takie długoterminowego najmu mieszkania lub też po prostu kupna. Miło znowu być u znajomych w restauracji w Sarandzie. Pokażę Wam. Guma Bar and Restaurant. Na deptaku, jak zresztą widzieliście. Zawsze tutaj dobrze zjecie i miło zostaniecie obsłużeni. Nie może być inaczej. Na Waiter Project nie może być inaczej. Mieliście ją okazję widzieć taki krótki wywiadzik, taka rozmowa w ubiegłym roku, również z Sarandy. How long did you work in the gastronomy? Mamy translatora takiego żywego, który jest za kamerą. Będą odpowiedzi w języku albańskim, a później ja Wam przetłumaczę. Także jeżeli macie ochotę, to spójrzcie na te materiały. I co? Na pewno tutaj wypijecie świetną herbatę górską, Mountain Tea, pamiętajcie o tym, która jest parzona, a co to jest? Która jest parzona w takim tygieliku, nie w torebce taka ekspresowa, nie, to robią tu na miejscu. Ja wiem, pomyślicie, a herbatę piję zamiast jakiegoś browarka. Herbatka dobra jest, bo ja Wam coś pokażę. Ja wam coś pokażę. Ten gość, który tam jedzie na miotle, pomyślicie, stary kelner jakiś, na miotle jedzie. To jest właściciel. Właściciel na miotle? A czemu nie? To jest gastronomia. Mi się taka gastronomia podoba, gdzie jest wkładane w nią serce. Gdzie tutaj część rodziny pracuje, gdzie nie ma, wiecie, hajs. Oczywiście każdy pracuje dla pieniędzy, ale tutaj widać to, że wkłada się w to pasję, serce, zwał jak zwał. Tak to ma wyglądać. To jest gastronomia, z którą ja się utożsamiam. Poza tym ta gastronomia musi zarabiać. Bo jak się wkłada serce, pasję w to, hajs musi być. Saranda i Ksamil bardzo szybko się zmieniają i to już nie są te same miasta, jakie mogłem poznać kilka lat temu. Z roku na rok miasta pięknieją, a co za tym idzie i drożeją. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying.